Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę na temat purpurowego i różowego. 1 czy 2. Zapraszam do oglądania. Cały temat tego, ilu było morderców, zaczął się już podczas FNAF 2. Dlaczego? Pojawiły się dwa różne sprite'y reprezentujące mordercę w tej grze. Jeden niski, prosty, różowy, a drugi wyższy, zgarbiony, purpurowy. Znaczy ogólnie, jak mam być konkretny, był on fioletowy. Tak, zgadzam się z tym, a często w komentarzach były o to kłótnie. Nazywam go purpurowym, ponieważ tak jest nazywany. Purple Guy, purpurowy. Nieważne jaki ma kolor, ważne w tym momencie jak został nazwany. No i sam Scott podchwycił temat, bo kiedy w tej dwójce był niby Violet Guyem, fioletowym, to w trójce i w czwórce ma on znacznie ciemniejsze kolory, zgodnie z nadanym mu tytułem przez fanów. Zdaje się, że Scott zrobił to specjalnie z tego powodu, ale już mniejsza z nazwą. Czy purpurowy to różowy? Czy to ta sama postać? Niektórzy ludzie mówią, że różne sprite'y nic nie znaczą, jeśli spojrzeć na to, jak zmieniały się one w różnych innych grach, czy to Sonic, Mario, Zelda, czy inne setki mniej znanych gier. No i zgadza się, z czasem takie sprite'y robią się coraz dokładniejsze. Problem polega jednak na tym, że różnica pomiędzy tymi dwoma to fakt, że i różowy i purpurowy pojawili się w jednej i w tej samej grze. Nie można tego porównać do różnych sprite'ów z różnych gier, jak to ludzie próbują zrobić. Ale czy jednak udowadnia to, że są to różne postacie? Nie, istnieją różne powody, dla których jedną postać w jednej grze można by przedstawić na różne sposoby. Jak wiek. Możliwe, że zmiana wyglądu, możliwe, że wypadek w sprężynowym stroju, nie wiem. Widzimy jednak we FNAF 4 taką formę pośrednią. Nie jest to zgarbiony purpurowy z dwójki czy trójki, nie jest to też niski, różowy z uśmieszkiem. Tak więc ogólnie samo istnienie dwóch różnych sprite'ów w jednej grze niczego nie precyzuje. Często właśnie wspomina się tutaj wiek purpurowego. Różowy sprite jest młodszy, ma związek z pierwszymi morderstwami, pojawia się właśnie tylko przy tych wcześniejszych. W takim wypadku różowy byłby w bardzo prosty sposób młodszą wersją purpurowego. Mimo wszystko to jeszcze nie daje potwierdzenia na jednego mordercę. Ogólnie, żeby były to dwie różne osoby, to obie musiałyby zginąć. FNAF jest kompletny, więc jeżeli było dwóch zabójców, a ofiary zostały uwolnione, musiał ich cel zostać spełniony. Myk też polega na teoriach mówiących, że są różnymi postaciami, ale tylko jeden z nich jest mordercą. Czy coś takiego jest możliwe? Cóż, różowy pojawia się w dwóch minigrach, w którym wyraźnie widać, że zabija. On musi być mordercą. Tymczasem purpurowy pojawia się w innych minigrach i cóż, pojawia się jako easter egg w minigrze Save Them. Nie ma go tam zawsze, pojawia się od czasu do czasu, pojawia się randomowo, by dodać to swoje You Can't. No i niby nie zabija. Niby nie widać, żeby robił coś złego w tym miejscu. Ale jak dla mnie jest to takie dosyć głupie gadanie. Czy widać, żeby różowy zabijał w Go Go Go? Pojawia się, gdy dzieci są martwe. Tak samo purpurowy. Nie znaczy to jednak, że zabił, po prostu pojawił się tutaj po wszystkim. Czy w Take Cake zabił kogoś? Cóż, też niekoniecznie. Z jakiegoś powodu dzieciak w końcu wcześniej płakał, prawda? Może stało się mu coś poważniejszego wcześniej. Możliwe, że zatrzymał się ten cały różowy, chcąc mu pomóc, a odjechał przestraszony, bo dzieciak umarł, bo nie chciał być z tym związany. No i cóż, mogę sobie tak gadać. Mógłbym też zacząć wielką teorię, że morderca tak naprawdę nie jest mordercą, że zwrabiany, prawdziwy morderca zabił pierwsze dziecko i gdy zauważył różowego próbującego go uratować, wymyślił, że będzie wyrabiał go w każde morderstwo, żeby być czystym. Dlatego też wszystkie morderstwa dzieją się, kiedy akurat on jest w pobliżu. Ale to jest dosyć głupi pomysł. Wszyscy tak czy tak wiedzą, że zabił. A czy purpurowy zabił w Save Them? Tak. Jak inaczej wytłumaczyć mężczyznę, który pojawia się w pizzerii pełnej ofiar z uśmiechem na twarzy? Pewny siebie zadowolony atakuje Freddy'ego i pojawia się napis You Can't. Czy to w jakikolwiek sposób wygląda na niewinną postać? Purpurowy zdaje się tutaj być pierwszym stróżem nocnym, który dokonał tej zbrodni. Poza tym zostało też już potwierdzone, że purpurowy jest zabójcą. We FNAF World pojawi się napis przy loading screenie ze Springtrapem, który mówi Cuter in person, still a killer. Słodszy wygląd, wciąż zabójca. Tak, Springtrap to sprężynowy animatronik, którym zginął purpurowy. I FNAF World potwierdza w ten sposób, że ta osoba jest zabójcą.
Żeby było lepiej, sama idea Purplegeista we FNAF Worldzie i w Halloween Edition, fakt, że reprezentuje tego głównego złego, wiele sugeruje. No i istnieje jeszcze parę innych rzeczy, jak dlaczego purpurowy ma właśnie taki konkretny kolor. Purpura bardzo dobrze wiąże się z kolorem złotym. Najprawdopodobniej reprezentuje to fakt, że on był znany z tego, że korzystał ze sprężynowego stroju złotego, stroju, w którym zabijano. Purpurowy jest jako tako dopełnieniem do koloru złotego. I jak bardzo przypomina to temat Williama Aftona z książki FNAFa. Purpurowy zdecydowanie jest mordercą, tak samo jak różowy. Teraz pozostaje jedynie pytanie, czy mamy dwóch zabójców, czy jednego? Czy purpurowy i różowy to różni zabójcy, czy też nie? Gdzie możemy znaleźć taką odpowiedź? O purpurowym wiemy znacznie więcej, więc to na nim się skupimy. Pytanie polega na tym, czy historia różowego połączy się z purpurowym, czy może okaże się czymś oddzielnym. Skupiając się na wszystkim, co wiemy o purpurowym. Jest to praca w pizzerii, zajmowanie się sprężynowymi animatronikami, zabójstwa. Purpurowy pojawia się we Fredbearsach we FNAF 4. W pierwszej Freddy, gdzie zabija 5 dzieci, korzystając ze sprężynowego stroju. Sprężynowego stroju, z którego, jak już mówiłem, był znany. Praktycznie tego samego stroju, w którym później umiera. Pojawia się też w lokacji z FNAF 2 i z FNAF 1. Jak na moje, był on pierwszym stróżem nocnym w lokacji z FNAF 2. No i jak na moje, zmarł przed FNAF 1, podczas gdy później ta gra była jego koszmarem i pojawia się we FNAF 3 jako Springtrap. Ale teraz co z różowym? Cóż, wiemy, że na pewno działał przed purpurowym. Dziewczynka we FNAF 4 nawiązuje do zabójstw w czasie sprężynowych animatroników, czyli jak już zdołam powiedzieć wiele razy, jak dla mnie dzieje się to przed incydentem z gazet, w którym purpurowy zaciąga dzieci na zaplecze. W takim przypadku zupełnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te dwa pierwsze wydarzenia były początkami purpurowego. Nic nie udowadnia tego, że różowy jest osobną postacią. Zero. Dlatego teraz pojawia się ostatnie pytanie. Czy istnieje jakakolwiek dodatkowa informacja na temat różowego? Nie. Nie ma nic więcej. Dwa incydenty. Różowy dosłownie przestaje później istnieć. Zupełnie jakby był po prostu wczesnym purpurowym, młodszą wersją mordercy. Scott oficjalnie potwierdził, że fabuła jest kompletna. Mamy wszystko, czego potrzebujemy i z informacjami od FNAF 1 do 4 jesteśmy w stanie rozwiązać fabułę FNAFa. Czy te gry mówią nam coś o różowym więcej niż te dwa incydenty? Jak on w ogóle zginął? Co się z nim stało? Nie jest to powiedziane, nie jest to poruszone w żaden inny sposób. Nigdy więcej. Zakładając, że jest dwóch morderców, a historia jest kompletna, ofiary zostały uwolnione, więc różowego spotkał jakiś zły los. W fabule istnieją 4 miejsca, w których mógłby mieć on jakiś swój koniec. Po pierwsze jest to awaria sprężynowych animatroników, po drugie zamknięcie mordercy dzieci zaciągniętych do safe roomu, po trzecie The Bite of 87, a po czwarte śmierć Fongaja. A zgadnijcie, które z tych wydarzeń w jakimś minimalnym stopniu sugeruje udział różowego. Odpowiedź brzmi żadne. Ja rozumiem, że można tworzyć teorie, doszukiwać się w tym miejscu roli i upadku różowego, ale dosłownie nic o czymś takim nie świadczy. Awaria sprężynowych animatroników byłaby tutaj najlepszym sposobem na pozbycie się różowego. To w czasach awarii słuch po nim ginie. Jednak nie ma żadnej informacji wspierającej to, że tam właśnie zginął. Nie ma nawet żadnego powiązania między nim a sprężynowymi animatronikami, przy których był ten problem. Ogólnie istniałoby takie powiązanie, ale tylko w wypadku, gdyby różowy był rzeczywiście purpurowym. No i też patrząc na moje poprzednie teorie, uważam, że awaria sprężynowych animatroników mogła nigdy nie nastąpić, mógł to być wymyślony incydent. Zamknięcie mordercy dzieci? Cóż, pytanie polega na tym, który z nich dokonał tego zabójstwa. Ponownie mamy tutaj sprężynowe animatroniki i incydent dzieje się niedługo po tym, jak widzimy purpurowego we FNAF 4. Znowu więcej świadczy o purpurowym. Następnie jest The Bite of 87, w którym też ktokolwiek został ugryziony, a też wiele ludzi wierzy, że było tylko jedno ugryzienie, co wyklucza różowego, to nic nigdzie nie sugeruje jakiegokolwiek udziału dodatkowego mordercy. Ostatnie miejsce, w którym mógłby zginąć, musiałby być Fongajem. Czy nim jest? Cóż, nie widzę ani jednej rzeczy w zachowaniu Fongaja, która mogłaby to potwierdzać. To wyraźnie osoba, która po prostu ukrywa błędy firmy i incydenty z nią związane. Robi to też słabo, czym nie pasuje do profesjonalnego mordercy, którym jest różowy, którym jest też purpurowy,
Każde z ich morderstw jest praktycznie perfekcyjne, bezbłędne, nie do namierzenia. Żeby Purpurowego spotkał jakiś zły los, to musiał mieć wypadek w Springtrapie. Nikt inny nie mógł go w żaden sposób złapać. Przed FNAF 4 wierzę, że ta gra opowie nam właśnie o losie tego drugiego mordercy. Była to jedyna nadzieja dla tej teorii o dwóch mordercach i gdy pojawił się płaczący dzieciak, dosłownie ta teoria dla mnie już nie istnieje. A więc skoro już do tego doszliśmy, Purpurowy jest mordercą. Sam jeden. Nie było nikogo innego. Inny sprite w grze jedynie pokazuje go w przeszłości, gdy był młodszy. Tak samo jak przedstawia ten temat fangame PopGoes. Następnym argumentem popierającym to, że morderca jest tylko jeden, jest jego motyw. Tak, motyw jest tutaj okropnie istotny. Przez długi czas nie było wiadomo, jaki był ten motyw. W tej chwili ja osobiście jestem raczej pewny tego, że jego motywem była Freddy Fazbear's Pizza. Cokolwiek zrobiono, cokolwiek się wydarzyło, miało to miejsce we Freddy's. Ludzie teoretyzują, że ofiara Steakcake zginęła przed Fredbear's Family Diner, ale ja się osobiście z tym nie zgadzam. Wiem, jak wygląda Fredbear i jestem całkowicie pewny, że ten tutaj to Freddy. Sama muszka i kapelusz Fredbeara sugerują powiązanie z kolorem purpurowym, sugerują, że purpurowy morderca William Afton jest także właścicielem tej oryginalnej lokacji. Fungi próbował się z nim skontaktować, ale jednak, jako że go nie znał, nie wiedział, że jest bliżej niego niż sam o tym myślał. Żaden incydent nie zdarzył się we Fredbearsach z winy purpurowego. No, było ugryzienie, ale nie z jego winy. Tymczasem dziecko zginęło przed drzwiami Freddy's. Oszukał firmę, obwiniając Foxy'ego za następne zabójstwa. Wykorzystał słabość lokacji, zabijając dzieci w pokoju bez kamery. Zabił też we FNAF 2. Na sam koniec zniszczył stroje. Sam fakt, że safe room jest otwarty, a roboty wyglądają dobrze w opuszczonej lokacji, wyraźnie sugeruje, że użyli tego starego miejsca, którego nie mogli sprzedać, no bo miał złą sławę, po to by przetrzymywać tutaj naprawione oldy przed nowym otworzeniem lokacji. Planowali na pewno znaleźć coś lepszego niż ta okryta złą sławą lokacja. Jaki był tutaj plan Purpurowego? Odszukać tutaj niby swojego syna, który miał zostać wciśnięty do całkowicie niezwiązanego z tymi robotami kostiumu? Czy to ma jakikolwiek sens? Nie. Plan był prosty. Nie dopuścić do otworzenia pizzerii. I to był jego cel, dlatego zniszczył animatroniki. Nic innego. Nie. I ogólnie oto moje całkowicie te zdanie na temat mordercy. Był tylko jeden. Różowy nie istnieje, jest tylko młodszą wersją Purpurowego, młodym Aftonem. W tym odcinku to wszystko. Ja osobiście dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do skomentowania oceny tego odcinka, oceny tej teorii, własnego zdania. No i jak zawsze do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!